Cześć, tu Wiesława. Ruszamy w kolejną podróż po pięknej Chorwacji. Mijamy wzgórze, na którym znajduje się winnica Terra Madre, jedna z bohaterek poprzedniego odcinka. Dalej wjeżdżamy na Pelješki most, który od 2022 roku połączył rozdzielone brzegi Chorwacji, skrócił znacznie drogę na południe kraju oraz na półwysep Pelješac. I właśnie do miejsca stanowiącego bramę do półwyspu zmierzamy. Mijamy Ston, gdzie jeszcze dzisiaj zagościmy, ale przygodę zaczniemy w Mali Ston, osadzie położonej nad brzegiem Zatoki Stońskiej, której znakiem rozpoznawczym są mury obronne, sól oraz hodowla małż i ostryg. Jest jeszcze wcześnie. Miejscowe restauracje przygotowują się dopiero do otwarcia, więc wypicie kawy przełożymy na później. Mijamy mały miejscowy port. Dalej docieramy do średniowiecznych zabudowań, pamiętających czasy, kiedy tutaj składowano sól przygotowywaną do morskiego transportu. Przemierzamy wąskie uliczki starej osady, dające schronienie przed rozkręcającym się upalnym dniem. Po drodze nie spotkaliśmy nikogo, ale na szczęście tablice informacyjne poprowadziły nas do murów obronnych, bo właśnie nimi na pieszo przejdziemy do Stonu. Mury stale są odbudowywane, dlatego po drodze można dostrzec drabiny i rusztowania, a kasa biletowa mieści się w kontenerze. Bilet wstępu na mury kosztuje 10 euro i obejmuje również zwiedzanie stońskiej twierdzy. O czym warto pamiętać, planując przejście stońskich murów? Na pewno ważne jest obuwie. Klapki darujcie sobie, ale wystarczą wygodne sportowe buty z dobrą podeszwą. Następnie warto zabrać wodę i nakrycie głowy i najlepiej rozpocząć wędrówkę o poranku, gdy temperatura jeszcze jest do wytrzymania. Przed nami dość strome podejście kamiennymi schodami tej niezwykłej budowli, najdłuższych murów obronnych w Europie, porównywanych często do chińskiego muru. Budowa tej fortyfikacji trwała od 1334 roku do 1506 i do jej powstania przyczyniło się wielu wybitnych architektów. Przez wieki spełniały swoją funkcję obronną, skutecznie broniąc zarówno Ston, jak i cały Pelješac, między innymi przed najazdem wojsk osmańskich. Pierwotnie mury Ston miały długość 7 km. W 1850 roku po silnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło południową Dalmację, część uległa zniszczeniu. Do dzisiejszych czasów przetrwał około 5,5-kilometrowy odcinek murów, 40 wież i 5 bastionów, znajdujących się w różnym stanie. W 2006 roku rozpoczęła się częściowa odbudowa murów oraz zabezpieczanie istniejącej fortyfikacji. Fundusze na odnowienie tego cennego zabytku pozyskiwane są m.in. w ramach Stowarzyszenia Dubrownickich Fortyfikacji. Zatem jeśli kupujecie bilet, by przejść murami w Dubrowniku, wspieracie odbudowę tych w Stonie. Z ciekawostek dodam, że pod koniec września odbywa się tutaj Stonewall Marathon. W czasie naszego marszu robiliśmy wiele przystanków na podziwianie pięknych widoków na oddalający się Mali Ston i coraz bardziej widoczne zabudowania i skarb Stonu, czyli Solany. Ostatni odcinek pokonany, dotarliśmy do Stonu, a nagroda w postaci kawy i lodów czekała na nas w pobliskiej kawiarni.
Kanał znajdujący się w sąsiedztwie kawiarni zaprowadził nas do twierdzy Veliki Kasztjo, czyli Wielki Zamek. Jej budowę rozpoczęto w 1384 roku, a w 1386 otrzymała miano garnizonu. Jej konstrukcja ma kształt dużego trapezu. Za panowania austriackiego dokonano różnych zmian we wnętrzu, a także w zewnętrznym kształcie budowli. Przez wiele lat twierdza stała zrujnowana i zaśmiecona, jednak w 1988 roku na zlecenie Instytutu Ochrony Zabytków przeprowadzono szereg badań i podjęto decyzję o rekonstrukcji, a gruntowna odnowa twierdzy ruszyła w 2013 roku. Rok 2016 przywrócił ją mieszkańcom i odwiedzającym miasto jako ciekawą, przyciągającą uwagę atrakcję turystyczną. Spiąwszy się na szczyt twierdzy, można spacerować po jej krużgankach i podziwiać panoramę miasta i okolicy. W zamku zobaczymy też kolekcję broni i innych artefaktów odkrytych w okolicy oraz wystawę pięknej porcelany. Na dziedzińcu oprócz średniowiecznej studni widać również scenę, zatem odbywają się tutaj wydarzenia kulturalne. Twierdza jest również tłem do różnych sesji zdjęciowych. Po sąsiedzku widzimy następny ważny dla miasta zabytek – Kościół Świętego Vlacha. Pierwszy zbudowano tutaj już w 1342 roku, jednak został zniszczony i odbudowywany na skutek trzęsień ziemi. Wnętrze możemy obejrzeć przez szklaną szybę, w której odbija się budynek miejskiego ratusza. Tuż obok znajdujemy kolejny ciekawy architektonicznie i historycznie obiekt. Niestety wygląda na trochę zapomniany, ale może i ta stara, pochodząca prawdopodobnie z 1581 roku fontanna studnia doczeka się renowacji. Gdy odwrócimy się, widzimy ciekawy budynek z arkadami z muzeum z podobno ciekawymi zbiorami. Niestety było ono nieczynne. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak zatopić się w uliczkach Stonu, w których naprawdę zrujnowane budowle sąsiadują z tymi, którym przywrócono piękny wygląd i w większości stanowią bazę noclegową dla turystów. I tu dochodzimy do sedna, albowiem to Dubrowniczanie dostrzegli w tym miejscu potencjał w przeciwieństwie do panów Bośni i królów Serbii, a ten potencjał stanowiła sól i w celu jej chronienia zbudowano tu twierdzę z murami oraz miasto. W oddali widzimy strzelistą dzwonnicę kościoła świętego Mikołaja, będącego częścią kompleksu klasztoru franciszkanów, który obecnie pełni funkcję domu dla starszych osób. Ten romańsko-gotycki kościół pochodzi z 1347 roku i jest jednym z najstarszych w Chorwacji. Jak widać i tutaj trwają prace remontowe, jak i na przylegających murach, których odcinek pewnie wkrótce będzie udostępniony dla zwiedzających. Starą bramą opuszczamy centrum Stonu, by przyjrzeć się z bliska miejscu, o którym już wspominałam wcześniej i które widzieliśmy z perspektywy murów. Stońskie Solany. Pierwsze wzmianki o Solanach
Pochodzą z roku 167 przed naszą erą. Ale cofnijmy się do czasów, gdy tym miejscem władała Republika Dubrownicka, a Ston był najważniejszym punktem gospodarczym i zarazem strategicznym za sprawą właśnie soli. Była ona wówczas równie cenna co złoto, zatem kto miał sól, ten miał pieniądze i władzę. Można powiedzieć również, że sól stanowiła o życiu ludzi dzięki swoim konserwującym właściwościom i była pożądana na całym świecie. A jak wygląda dzień dzisiejszy? Pozyskiwanie soli wygląda niemal tak samo jak w czasach starożytnych. Do kilkudziesięciu kamiennych zbiorników wpuszczana jest woda, która pod wpływem słońca i wiatru paruje, a na dnie zbiornika osiada sól. Następnie zbiera się ją i ładuje na wagoniki, które torami transportują sól do magazynów, których budynki widzieliśmy w oddali. Widzieliśmy stońskie solany z góry z perspektywy murów obronnych. Teraz spójrzmy z perspektywy Solan na mury i twierdzę, które stanowiły dla nich ochronę. Jest już pora obiadowa, zatem jeszcze raz wróćmy do miasta i znajdźmy dobrą restaurację. Jesteśmy w restauracji Natura Ston. Spróbujemy tutaj przysmaku, z którego słynie to miejsce. Mam na myśli ostrygi hodowane w wodach Zatoki Stońskiej. Moje danie to risotto z owocami morza. No pachnie nieźle. No, Krzysiu jak zawsze, miłośnik frito misto, wygląda tak. Smacznego. No to próbujemy. Bardzo dobre. Bilo je ukusno. Preporučujemo. Polecamy. W Stonie jest tak spokojnie i tak klimatycznie, że pospacerujmy jeszcze wąskimi uliczkami miasta. Jedną z uliczek opuszczamy miasto, a przed nami droga powrotna do Mali Ston, gdzie zostawiliśmy samochód. Tym razem pójdziemy pieszo-rowerową ścieżką w cieniu góry, której zboczem poprowadzono mury. Przechodząc obok miejscowego cmentarza, jeszcze raz spojrzeliśmy na mury, a w krystalicznie czystych wodach przyjrzeliśmy się hodowli ostryg. Dziękuję za wspólnie spędzony dzień w dwóch ciekawych miasteczkach połączonych średniowiecznym murem. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie miejsca, czy znacie Ston i miejscowe ostrygi. A już dziś zapraszam na jeszcze jeden odcinek z Chorwacji, tym razem z rzeką w tle. Do zobaczenia, cześć!